Kolejne transfery postaci na Bonę. Skończył się event demonów na obu serwerach. Sprawdzimy, jak to wygląda na liczbach oraz w pigułce podanie informacji, jak wygląda sytuacja na froncie. Halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niezależny dziennikarz tibijsko-śledczy, a raczej wojenno-śledczy Strojny i zapraszam na relacje z frontu. Mija już 13 dzień inwazji na Bonę. Ataki są odpierane ze strony Team Huntu Bobka, ale również i tam można doszukać się pewnych ofiar. Natomiast cała ekipa Dejaira robi się coraz większa, ale do tego przejdziemy za niedługo. Zanim jeszcze zaczniemy, bardzo duże podziękowania dla wszystkich wspierających ten kanał. Bardzo wam dziękuję, chłopaki, za wsparcie, które okazujecie. Jest to małe, elitarne grono kilkunastu osób, ale szczerze od serducha, chłopaki, czapki z głów. Jako pierwszy news chciałbym wam powiedzieć o 12 albo już 13 postaci, która została przetransferowana na Bonę. Jest to 1432 MS-ik. Wcześniej grał na Celeście, teraz został przetransferowany na świat Bona. Zastanawiam się, czy to się łączy z wiadomością, którą jakiś czas temu Elder Reno chyba wysyłał u któregoś ze streamerów, Zaga czy Deja, że ma właśnie postać na sprzedaż. Jestem ciekawy, nie wiem, ale ciekawe ruchy tutaj na tych europejskich serwerach się dzieją właśnie patrząc na perspektywę Bon. Dzisiaj u streamera Zaga można było zobaczyć już, jak tą postacią biegał. Tam jest tak dosyć podstawowo wyposażona postać w jakiś Elven Mail, takie podstawowe ekwipunki, więc na Hunta wydaje mi się, że wystarczy, ale jak widzimy, te transfery postaci już są z coraz większymi poziomami, już nie tam 800 000 jak na początku, ale idą w troszkę grubszy kaliber. I tutaj pozwolę sobie jeszcze wtrącić małą dygresję, bo można zauważyć, że średnio raz na dzień jedna postać jest przenoszona właśnie na Bonę, także idąc tym tropem myślenia, ciekawy jestem, jak będzie wyglądać stan postaci drużyny Dejaira na Bonie po miesiącu czasu, albo i więcej. Dobra, a za ile tak mniej więcej? To ja wyjdę przed bramę. Dobra, to jak pan będzie pod bramą, to niech da mi znaka, ja wyjdę przed bramę. Dobra, dzięki. Idzie racja żywieniowa. Chciałbym również sprostować pewną sytuację. Chodzi tutaj o Aziego i o jego bana. Dużo osób mi pisało pod ostatnim filmem z relacji z frontu, że widzieli go zalogowanego, że nie ma bana, że fake info. Jeżeli wierzyć mu na słowo, napisał na Discordzie dzisiaj, oprócz tego, że dostał 700-800k bananów parcelem, czy czym, nie wiem, to również dostał unbana i ponoć odwołanie w tym przypadku zadziałało, co dla mnie jest ultra dziwne z tego względu, że w takim razie co, Cipsoft pod wpływem emocji dał tego bana, żeby uspokoić Brazylijczyków, żeby PR-owo się dobrze zachodzić, jakby nie potrafię wyjaśnić, dlaczego najpierw dali jakieś konsekwencje, a później się z nich wycofali. Bardzo śliska jest to dla mnie sprawa, szczerze mówiąc, nie wiem, czy wierzyć od początku Aziemu, że miał tego bana, może po prostu nie logował się na jeden dzień i tutaj jakby wkręca nas wszystkich. Nie pokazał ani jednego maila od Cipsoftu, czy to z odwołaniem, czy to z mailem o banie, o czymkolwiek. Bazujemy tylko na jego słowach. Więc tutaj bym tą sprawę delikatnie zawiesił, bo w 100% nie mamy potwierdzenia tego, co napisał Cipsoft. W sprawie wiadomości do Deja, którą wysyłałem kilka dni temu, mam pewien update z tego względu, że udało mi się z nim złapać na Discordzie. Wysłał mi zaproszenie do znajomych, wysłałem do niego wiadomość z przywitaniem się, przedstawieniem się, kim w ogóle jakby jestem, czym się zajmuję i jaki mam cel w tym, że do niego piszę. Oczywiście napisałem pytania, na razie jest ich 12. Jeżeli by się zdecydował na nie odpowiedzieć, napisałem również na końcu tej wiadomości, że jeżeli chciałby odpowiedzieć jeszcze na kilka dodatkowych pytań, to niech da mi znać. No i ja wtedy jakby napiszę kolejną wiadomość, więc być może wy macie jakieś pytania, o które chcielibyście zapytać pana Deja. Piszcie w komentarzach które będzie, no nie wiem, najbardziej łapkowane albo będzie się najczęściej powtarzać. Na pewno dorzucę do kolejnej wiadomości. Kurwa, jaki kotlet!
Kto to widział? Przechodząc sobie do codziennego już tutaj formatu, czyli jak wygląda wbity experience z dnia na dzień na dwóch postaciach, czyli na Bobka i na main charakterze Desira. Zobaczmy sobie, jak Bobek expił wczoraj. Weźmy pod uwagę, że wczoraj skończył się event demonowy, czyli już nie będzie 300% na booście, jeżeli chodzi o expa. Więc wydaje mi się, że powinno być stosunkowo mniej. No i już tutaj widać delikatną... Chwila, coś... O la la! Ulala! Spójrzcie na to! Tutaj były pierwsze dni expa, gdzie nie było jeszcze demonowego tutaj eventu. Wtedy latał jeden Knight na 800 levelu. W tym momencie możemy zauważyć ogromny spadek, jeżeli chodzi o wbitego expa. No, powiem wam, nie spodziewałem się takiej liczby, bo wcześniej nie patrzyłem na te liczby, więc ja tutaj na świeżo sobie patrzę. Jest to 146 kk wbitego expa. Zobaczmy sobie natomiast, czy Desire ciągle podtrzymuje te ponad 200 kk. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Odświeżymy sobie jeszcze raz profil. Sprawdźmy sobie, jest 20... Yo, 100 milionów expa chyba więcej wychodzi, nie? Mamy 148, 146, no 102 miliony expa więcej. Gdzie biorąc pod uwagę, gdzie tutaj jeszcze pod koniec kwietnia nie było KS-a, zobaczmy sobie 202 do 230. Mamy tutaj załóżmy 225 28, tutaj 28 181. Jest tutaj różnica, teraz jest 40 na 28. Zobaczmy sobie tutaj tego 22, to jest 202, 203, to też tak ponad 20, ale wow. Oczywiście no nie sądzę, żeby to się utrzymało, chociaż może. Jeżeli ta liczba ponad 100 kk expa by się utrzymała, no to powiem wam szczerze, że prześcignięcie Bobka, czyli wskoczenie na top 2, no wydaje się dosyć ekspresowe i chyba przyznacie rację, że to jest tempo narzucone z kopyta. Jeszcze chciałbym wam jedną grafikę pokazać przygotowaną przez widza, dzięki szefie. Tutaj możemy zobaczyć od początku KS-a, jak wyglądają różnice pomiędzy wbitym expem na main charakterze Deja oraz main charakterze Bobka, wiadomo. No i można zauważyć, że te pierwsze dni 27, 14, potem już jest 70, 60, te kolejne postacie zostały przetransferowane, więc widać tą różnicę coraz mocniejszą i możemy zauważyć tendencję, że od 14 maja, czyli od tygodnia przez cały tydzień, różnica w expie jest ponad 100 milionów. Wiadomo, na naszych levelach 300, 400, 500, 600, no to są gigantyczne liczby, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko dla takich topek, jakimi są Dejar, Bobek czy Gorąca, to również są nie najmniejsze liczby. Oczywiście będziemy sobie codziennie sprawdzać, jak te różnice się kreują i czy ta tendencja ponad 100 milionów będzie utrzymywana. Chciałbym wam pokazać jeszcze jeden klip, na którym możemy się dowiedzieć, w jaki sposób Zaga oraz Panie X znaleźli się na bonie, dlaczego dołączyli, jakąś genezę również poznać tego wszystkiego troszkę zza kulis. Także za chwilę zobaczycie klipa ze streama Panie Xa, w którym opowiada kilka groszy, jak to wyglądało od kuchni. Dobra, jakoś 9 maja gadałem z Zagą na Twitchu i on był wkurwiony, no nie? Powiedział, że tam, że on nie ma co robić, że się nudzi strasznie i... No i że jakąś wojnę rozpęta, że będzie drugim Adikiem, że drugą wojnę zrobi. I ja tam bekę zcisnąłem z tego i coś tam gadamy i kurwa 10 maja okazuje się, że Dejar zrobił transfer chyba na bonę tym ekiem, no nie? I wtedy mówię Zadze, nie ten. Mówię Zadze, że to jest w chuj dobry moment, żeby się przestał nudzić, że możemy zajeżdżać te bony, jak z Dejarem pogadamy. No i Zaga mówi, że spoko, że Dejar tam ma przyjść na TeamSpeaka. No i ja napisałem do Dejara, Zaga z nim pogadał na TeamSpeaku, no i już 12 maja bodajże już mieliśmy jakieś tam harki i zaczęliśmy zajeżdżać, no nie? Tak się zaczęła bona. Więc biorąc pod uwagę, gdzie we wcześniejszych filmach mówiłem o genezie konfliktu Bobka z Panie Xem, że tutaj jest jakaś takie podłoże konfliktu, jest geneza, to możemy zobaczyć, że u Zagi, no
no jest to o 180 stopni obrócone, bo z tego co rozumiem, to po prostu jemu się nudzi, nie ma co robić, więc stwierdził, że będzie innym uprzykrzać życie. Ach, te tibijskie community, co? Choć tak naprawdę można powiedzieć, że swój trafił na swego. Tak naprawdę po tych 13 dniach wojny na Bonie możemy zauważyć, że z jednej strony konflikt nabiera coraz więcej rumieńców pod kątem transferów nowych postaci i angażowaniu kolejnych osób, żeby kierowały tymi postaciami, a z drugiej strony możemy zobaczyć, że ciągle jest to samo tak naprawdę mielone. Czyli tak naprawdę wszystko skupia się na zajeździe, na expie, ale ten zajazd robi się coraz mocniejszy. Osobiście jestem ciekawy, czy ta tendencja ponad 100 kk różnicy pomiędzy dwoma postaciami Dejaira i Bobka się utrzyma, a jeżeli się nie utrzyma, to jaki sposób znajdzie Bobek na to, żeby właśnie troszkę jeszcze podwyższyć sobie tego expa dziennego. Tak naprawdę możemy tutaj zauważyć pewną grę szachów, która się rozgrywa pomiędzy tymi bohaterami i z drugiej strony też dobrze, żebyście wyobserwowali te wszystkie ruchy, bo jeżeli nie daj Boże kiedyś zdarzy się, że wy będziecie mieć ogon, to możecie pewną taktykę albo pewne zachowania sobie właśnie wykminić, zapamiętać, żeby na przyszłość po prostu być mądrzejszymi. Jeszcze raz dziękuję wszystkim wspierającym za okazaną pomoc w moją stronę. Po tej racji żywieniowej zapomniałem helmeta nałożyć, ale na koniec odcinka akurat go mamy. Także z tej strony mówił strojny Max Tibianko. Mówię jak jest. Piwnica Karlin. A, no i jak jesteś w tym momencie, to możesz hashtag strojny w komentarzu zostawić i łapkę w górę. Dzięki. Yo.